freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o przyszłej, może już niedalekiej też przyszłości, albo jeszcze bliżej, nowej cywilizacji, bo jak dobrze wiecie, od jakiegoś czasu dość często się mówi o tym, że no już za niedługo powinna się pojawić nowa cywilizacja. Coraz więcej plotek dochodzi do tego, coraz więcej, jakby tak powiedzieć, różnych insynuacji i teraz możemy sobie przeanalizujmy się, co było, bo jakiś czas temu, wiadomo, mieliśmy nową cywilizację, czy jakiś dłuższy czas temu, czyli chyba ponad 2 lata, jak dobrze pamiętam, mieliśmy Wikingów. Potem, i to była typowo, widać, że to jest typowo pod piechotę był taki, jakby tak powiedzieć, cywilizacja była typowo pod piechotę. Potem mieliśmy Egipt. Egipt jak szedł, powiem, że no zrobił dla mnie w tamtym momencie takie wow, bo byliśmy chyba między KVK1 jako KVK2, albo przygotowaliśmy się jakoś, pamiętam, w KVK1. No już nie pamiętam, ale to był któryś z moich KVK1, gdzie uczestniczyłem w jakimś projekcie, to weszło, to chyba było na 3090 i no i wszedł ten Egipt i powiem wam, że ten Imhotep i Totem no fajnie wyglądali na tych KVK, na KVK1, KVK2 fajnie to, czy to Imhotep bardziej, bo ja powiedzieć szczerze, że taki typowy fajny dowódca był pod Kanion bardziej, ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład na Totema, no to Totem naprawdę niezły był, nie? Więc no ja nie będę ukrywał, mi to tam bardzo mi się bardzo podobał, no ale inwestowanie złotych głów w niego uważam, że nie było jakieś must have, no bo on już na KVK3 praktycznie jest niegrywalny. Ale 5% zadawanych od 5, zwiększa atak łuczników o 5%, obrażeń mobilizowanej armii o 5% oraz szybkość budowy badań o 1,5%, więc coś nowego w tamtym momencie też troszeczkę wprowadzili. No i też można powiedzieć, że chyba Egipt też się w pewnym momencie stał takim typowo podrali też cywilizacją, bo ci co grają łucznikami widziałem, że różnie grają, widziałem, że mieli Egipt, ale też widziałem, że wiadomo grają klasycznie na Imperium Osmańskie, tak jak większość. Ale no potem mieliśmy taki troszkę dłuższy okres, jak dobrze pamiętam, przerwy, no i wyszła nam w końcu Grecja. Grecja chyba wyszła, nie wiem czy dobrze pamiętam, znaczy na pewno w 2023, ale nie pamiętam dokładnie kiedy. No i ta Grecja, jak już ja chyba byłem na KVK 3 albo 4, jakoś tak to było, no już ta Grecja dla mnie nie robiła roboty, w sensie dla mnie nie robiła różnicy, ale chociaż mogę powiedzieć, że ten Perakles lub też Pyrrhus na KVK1 i KVK2 naprawdę mi się zdaje, że już fajnie to wyglądało. Jak widzicie w ostatnim czasie ci dowódcy bardziej wychodzą z myślą o KVK1, KVK2, a potem dostają boosty Pyrrhus w muzeum, tak? Pyrrhus za niedługo dostanie w muzeum bardzo fajnego boosta pod względem, jakby tak powiedzieć, tam odblokowań i powiem, że już może być już naprawdę niezły na KVK3, może nie to będzie Seed A albo S, ale czy Tier S albo A, ale no już będzie to wyglądało naprawdę ładnie. Mi się zdaje, że już ten dowódca jakoś tam może być fajnie grywalny. Już nie mówię o Mertelu, nie mówię o Konstantynie i innych dowódcach, którzy dostają tam już jeszcze lepszego buffa, bo tam to już w ogóle będzie, mi się zdaje, że naprawdę niektórzy wrócą bardziej do gry z tych dowódców. No ale fajnie to naprawdę wygląda. Zresztą widzicie Attila, który został niedawno dzięki artefaktom, został jakby tak przywrócony do mety praktycznie, jeżeli chodzi o rally. Do tego, że teraz z muzeum dostanie kolejnego buffa, co naprawdę może być bardzo mocne na rally, jeżeli chodzi na artefaktach. Więc no naprawdę fajnie, że to tak zrobili. A jak widzicie, no mieliśmy, wikingowie byli typowo pod piechotę i tutaj na przykład, no jak wyszedł Bjorn ze Sundzu, no Sundzu to tam trochę w KVK1 epickich dowódców no, zmienił metę, no to był must have, nie? Bjorn zresztą też, to wtedy jak wikingowie wychodzili, to naprawdę wyglądało to naprawdę ładnie i naprawdę fajnie się o tym zaczęło grać. Było widać, że ludzie się nastawiali właśnie na tych dowódców przede wszystkim w tamtym okresie. No ale jak tutaj widzicie, mamy jedną cywilizację łuków i 2 cywilizacje mieliśmy piechoty w ostatnim czasie. Gdzie, tak jak widzicie, no
tak jak widzicie, no tutaj jeżeli chodzi o piechotę, no tu też wymyślili bardziej, mi się zdaje, że podrali, myślę, że to bardziej w tą stronę by to poszło. I też dali te 5% rali, no i te punkty zdrowia. No, chociaż nie wiem, czy wiecie, w piechocie to w mecie, jeżeli chodzi o wybranie cywilizacji, to raczej nie zmieniło jakiejś tam mety. Nie zmieniło to jakiejś tam mety, bo dalej mi się zdaje, że ludzie będą wybierać Francję, jak grają KVK. No zwiększenie punktów zdrowia 3%, ok, ale zdolność, szybkość leczenia szpitali 20% to naprawdę dla piechoty robi duży moim zdaniem boost, więc... A jak ktoś nie gra Francją, a ma piechotę albo zmienia, ma paru dowódców, którzy grają różnymi jakby tak marszami, no to w tym momencie no, Imperium Osmańskie i tak jest takie bardzo grywalne, więc no jakby na to nie popatrzeć, te cywilizacje wychodziły z jakąś tam myślą. No i jakiś czas temu były już takie przecieki, przed wyjściem Grecji, jak dobrze pamiętam, że kolejną cywilizacją będą Majowie. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście będzie, czy to będą Majowie. Były już pierwsze zarysy tych dowódców jakiś czas temu i słuchajcie, no te zarysy nie przypominają żadnych z tych, co teraz wychodzili, czy to już tam chodzi o legendarnych, czy jeżeli chodzi o dowódców nowych piechoty, kawalerii i łuków. No, wyglądają dalej, jest ten gdzieś ten zarys, czyli oni muszą gdzieś to mieć tam przygotowane. Zresztą zamek, z tego co widziałem kiedyś, tam był jakiś, pamiętam, chiński taki, opisywali coś na temat nowych dowódców. Już nie pamiętam kiedy to dokładnie było, ale oglądałem to na YouTubie i teraz szukałem go, żeby wam to znaleźć, ale nie mogę tego ogarnąć nigdzie. To powiem wam, że no tam było widać, że ten zamek cały jest bardzo podobny do tych budowli Majów. Więc pytanie, czy oni coś takiego by wypuścili, z drugiej strony Majowie, jako nowa cywilizacja. No ciekawe, coś innego by było, nie? Ja nie powiem, że jako Polak bym bardzo chciał, żebyśmy mieli jakieś polskie tutaj, polską cywilizację. No nie, kurczę, no mieliśmy bardzo dobrą kawalerię, nie? Jako Polacy, więc to już samo to, mieliśmy bardzo dobrych dowódców w historii polskich, jeżeli chodzi o kawalerię i nie tylko, więc no tutaj miałaby na czym wybierać, no ale tak jak widzicie, oni bardziej też idą w takie nacje, które też ludzie chcą, nie? Które widać, że tam gdzie jest największa też populacja, grywalność, to oni idą, no. Nie dziwiłem się, jakby tak wypuścili jakąś Indonezję za niedługo, centralnie, bo tam słyszałem też, że ludzie płaczą po tym dowódcy, ale odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno pytanie. I w tym momencie, gdyby to byli Majowie, to kim oni by grali? Czy to byli łucznicy, kawalerzyści, piechota? Powiem wam szczerze, że mi się zdaje, że nie. Mi się zdaje, że Lilith w ostatnim czasie tak wszedł w tą inżynierię, czyli w dowódców inżynierii i w ogóle wszystko związane z inżynierią, że to jest po prostu, no, niepojęte, ale naprawdę mi się zdaje, że to wszystko będzie szło w zamek cywilizacji inżynierii. Naprawdę tak mi się zdaje, że tak to będzie. Bo jakby na to nie popatrzeć, oni coraz bardziej to chcą. Oni próbują jakby tak troszeczkę zmienić metę, mi się zdaje. Próbują zrobić tak, żeby dowódcy inżynierii byli bardzo grywalni. Ja nie powiem, bo widziałem niektóre raporty Gonzalo, Gaia ma raczej nie, ale wiem, że Gonzalo tam był w różnych raportach. Wiem, że był, bo ja tutaj mogę ich nie mieć. Małgorzata na pewno tam była i już wam mówię, Babur nie, Babur, tak, i Babur, tak, to były takie tam, gdzie się wymieniali ci dowódcy, no i to były tacy trójka, powiedzmy, dowódców niezłych, nie? Więc mi się zdaje, że no może coś tu pójść w tą stronę, że będzie to na pewno inżynieria, takie są moje po prostu przypuszczenia, że Lilith pójdzie w coś, co próbuje w ostatnim czasie jakby tak przeforsować. Samo to, że ci dowódcy kawalerii na tą chwilę, co oni wypuścili informacje, nie wyglądają super. Z tego, co tam rozmawiałem z jednym z gościem ze supportów, twierdzi, że no, nowi dowódcy kawalerii powinni się pojawić w przyszłym tygodniu. No, ale z drugiej strony, kiedy oni już tam byli, mniej więcej wiadomo kiedy będą,
no to dostawaliśmy ich w zakładce dowódcy. I to jest najciekawsze, że ci dowódcy pojawili się, jakby tak powiedzieć, na tej rozpisce, kiedy po aktualizacji tam końcem chyba kwietnia, jak dobrze pamiętam, bo byli i nagle po jakichś paru godzinach zniknęli. Był tam ten Belizariusz, była Eleonora i naprawdę i oni znikli. I teraz pytanie, czy oni planują coś zmienić? Kurde, nie wiem, powiem, dużo ludzi pyta się, rozmawia, niektórzy się śmieją, że no, zmienią wam na co, aha, że zmienią wam to, że dowódca nie będzie tam miał chyba, czekajcie, nie będzie miał talentów, żeby sobie nie walnął, bo nie pamiętam, co Belizariusz miał. A, że będzie miał pokój, a Belizariusz teraz ma chyba co innego tam przypisane. Integrację, że wszechstronną, może wszechstronność ma przypisaną, nie pamiętam kurczę w tym momencie, ale no mówią, że właśnie jak coś to, że właśnie, że największą zmianę to zrobią, żeby będzie miał na pokój, czyli to legendarny dowódca super do bicia barbów. No i to jest ciekawe, no Tempeli na pewno może robić jakąś tam różnicę, tylko pytanie jak? Może być tak, że będzie trzeba się nauczyć nim grać, wiecie. Może będzie trzeba się nauczyć nim, jakby tak powiedzieć, zarządzać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Może będzie. Może będzie. Po prostu trzeba nauczyć się nim grać. Jak to wszystko, jakby tak powiedzieć, tam na nim prowadzić, rozwijać. No, ciężko mi jest naprawdę powiedzieć w tym momencie, jakby to wyglądało. Ale no cieszę się, że idzie to w takim dobrą stronę, bo z jednej strony dowódca inżynierii, ja uważam, że naprawdę jest potrzebny. Mi się zdaje, że naprawdę jest potrzebny, jakby tak powiedzieć, w tej grze. Czy nowi dowódcy inżynierii i to bardziej właśnie tacy, którzy wyjdą pod KVK 1, KVK 2, bo przeważnie jak widzicie w ostatnim czasie, jak pojawiają się nowe cywilizacje, to oni właśnie bardziej tych dowódców w tamtą stronę kierują, nie kierują czegoś nowego, nie? To wszystko idzie, jak wychodzi nowa cywilizacja, kierują wszystko Oj, przepraszam was, ale to już mnie dzisiaj z rana tak męczy wszystko. Nie wyspałem się po prostu. Raczej po prostu biorą i pakują to w tę niszę KVK, żeby gracze, którzy zaczynają albo wracają do tych, wiecie, początkowych kiki, żeby mogli sobie ich przetestować i pograć, nie? I tak się już od jakiegoś czasu dzieje, że oni w to idą, więc w tym momencie taka inżynieria, która na KVK 1, KVK 2 jest, kurde, fajnie by było, nie? Bo jakby na to popatrzeć, my chyba nie mamy żadnej inżynierii, tak żeby można było zagrać na KVK 1, KVK 2. Tego, co mi się zdaje, to że nie, więc jestem pewny praktycznie, że musi się pojawić jakaś inżynieria związana z epickim i legendarnym dowódcą. Naprawdę. Ja to tak bardzo tak traktuję już w tym momencie serio, bo to wszystko, po prostu wszystkie, wiecie, znaki, wszystkie insynuacje, czy to tam się pisze w Rise of Kingdoms na różnych forach, gdzie ludzie już snują różne opcje, naprawdę w to idzie. Więc no, chociaż z drugiej strony nie zdziwiłaby mnie kawaleria, gdyby się pojawiła jakaś kawaleria nowa z cywilizacji, tylko że na KVK 1, wiecie, tego trochę jest, nie? Tej kawalerii troszeczkę jest. Więc i jest całkiem niezłych nieźli dowódcy, więc no ciekawe było. Wątpię, żeby Liz wypuściła w tym momencie coś na KVK 1 i 2 mocnego z kawalerii, albo dobrego z kawalerii, z nową cywilizacją oczywiście, bo automatycznie mogłoby być tak, że ci dowódcy będą lepsi od Minamoto, no i w tym momencie ludzie nie będą kupować im skrzynek z Minamoto, jeżeli chodzi o VIP-a, nie? Więc w tym momencie, gdy wypuści jakąś kawalerię w KVK 1, KVK 2 z nową cywilizacją, no to mogliby sobie zabić kwestię ich zarobkowych, jeżeli chodzi o VIP-a i wiecie, i robienie maksymalnie do fulla tego konta, nie? Znaczy tego dowódcy, nie? Więc w tym momencie mogliby sobie też strzelić po prostu kolano. Więc no, napiszcie, co sądzicie o nowej cywilizacji.
Jak sądzicie, co będzie? Bo już pomalutku możemy w sumie zacząć już takie rozmowy na ten temat, bo mi się zdaje, że to już za niedługo będzie. Mi się zdaje, że ja dowódcę nową cywilizację poznamy już za niedługo i pewnie jak tylko ta kawaleria wyjdzie, to zaczną się przygotowania jakiegoś eventu i robienia wszystko pod nową cywilizację, wielki boom. Ja ogólnie lubię taki okres, bo wtedy naprawdę się dużo dzieje w Rise of Kingdoms i naprawdę można fajne czasem nagrody wyciągnąć, nawet jako gracz free to play. Więc no czekam na to, nie będę ukrywał, czekam na to i fajnie, jeżeli coś takiego za niedługo się pojawi w tej grze i no z nową cywilizacją. No wypadałoby, no ale niestety z jednej strony no bardzo to wskazuje na inżynierię. Więc w tym momencie może być tak, że zagramy inżynierami w KVK 1 i KVK 2. Więc to jest ciekawa perspektywa przyszłości, nie? No tak jak wam tutaj już wcześniej mówiłem, fajnie, że po prostu tutaj wspieramy cię dalej kanał, że subskrybujecie, możemy dalej pchać to, rozwijać. Pamiętajcie o tym, że jest ankieta dalej na prawdziwym Rise of Kingdoms Polska, gdzie możecie się rejestrować na zlot, który się pomalutku klaruje, czy też spotkanie przy ognisku, jak to mówi, jak to tam mniej więcej Lilith określiła. Dla mnie jest troszeczkę śmieszne spotkanie przy ognisku, bo mi spotkanie przy ognisku bardzo się kojarzy z grą Hearthstone, jak zaczynałem w nią grać i to właśnie tam było, że spotkanie się przy ognisku, zagrajmy w karty. No tutaj po prostu w Rise of Kingdoms wygląda to podobnie, ale zagrajmy w karty, tylko chodźmy się spotkać, pogadać i wiecie co dalej, prawda? Więc no bardzo będzie fajnie, jeżeli będziecie, że będziemy mogli pogadać, też się poznać, bo to wiadomo w realu troszeczkę to inaczej wygląda niż innych, niż tak jak piszemy. Z drugiej strony nie będę ukrywał, że no ja już na takich paru zjazdach byłem i to robi mega robotę i naprawdę fajną integrację między graczami, więc naprawdę nieźle to są eventy i fajnie, że coś takiego nam się tutaj udało. Przede wszystkim, że Snow się tym zajął i chciał to popchać dalej. Szapoba dla niego, że chciał. No ja powiem osobiście, ja bym nie miał do tego takiej dużej smykałki, żeby tym się zająć. Może parę lat wcześniej tak, ale teraz jakoś po prostu mi się zdaje, że z biegiem wieku człowiek się też staje wygodniejszy, więc naprawdę bardzo fajnie, że to tam wszystko się pomału klaruje i widziałem już po ankietach, że jest wielu zainteresowanych, więc super będzie naprawdę was poznać, przybić piątkę i pogadać, więc tyle ode mnie, trzymajcie się, dzięki, że jesteście, subskrybujcie kanał, hejo!